Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj przedstawię Wam kolejną tajemnicę zdrowia, jak suplementować naturalnie nasze gołąbki. Widzimy tutaj pyłek kwiatowy. Jest to pyłek pszczeli, który podam gołębiom. Zostanie on zmielony, a następnie podany na karmę, która będzie zwilżona moją sałatką, czyli prozdrowotne, warzywne. Także dzięki młynkowi zmielę na drobny pyłek, po to, żeby się łatwiej rozprowadziło po karmie. Czasami rozpuszczam w wodzie i jakby w formie takiej rozpuszczonej wodzie podlewam karmę i rozmieszuję z karmą, albo po prostu zwilżam karmę błotem, humusem czy warzywami, miksem warzywnym i podaję gołąbkom. Do pomocy przyszła moja córka, która chce mi pomóc. Ładnie, 2 łyżeczki daj. Pięknie pomieszaj. Jeszcze? Jeszcze. Dobra. Taką? Teraz dźwignij do drugiego wiaderka. Ble. Za mało. Pomieszaj. Daj, tatuś wymiesza. Tak. Tam. 2, 3, I do drugiego daj. 4, Potrzymam ci to. 5, 6, 7, 8, 9. Stój, stop. I Tutaj jeszcze. 10, 1, 2. Dość, pomieszamy. Dość. Wszystko? No, jeśli chodzi o wodę, to ją zakwaszam zakwaszaczem odrobinę, żeby, tu pisze dawkowanie 5 ml na litr wody, ale ja mam taką wodę w domu, że znacznie mniej potrzebuję tego zakwaszacza. Także daję, o nie musimy się nabrać. Ja daję 2 ml na litr wody, bo w moim wypadku to wystarcza. Nawet kiedyś mierzyłem pH, no i spada do odpowiedniego poziomu, czyli daje 40% zalecanej dawki. Nie 5 ml, a 2 ml, czyli na 10-litrowy pojnik daje 20 ml, czyli 3 strzykaweczki to jest 10 ml i kolejne 3 to jest 20, także 6 strzykawek i mam wodę przygotowaną. Chodź. I tak jak obiecałem, dogrywam na kolejny film, bo mam dużo zapytań od hodowców odnośnie. Ostatnio dzwonił do mnie młody hodowca i przydziela samczyki do cel. No i ma problem, bo tam wszystkie samczyki mu zajęły te cele, poza 2 czy 3, które mi stoją na ziemi. No jest to ewidentnie praca, że niektóre samczyki bezproblemowo zajmują cele, tak jak tu moje. Sam się z tym męczę problemem i to nie pierwszy tydzień, ja nie wiem, który to 2., 3. tydzień, nie wiem, który właściwie, ale jakiś czas już i zabieram te, które sobie cele zajęły
to jakby zapisane, pozamykane, reszta może obrać te puste. I cały taki proces, bo dzwonił właśnie ostatnio jeden hodowca, wszystkie mroczniaki mu tam cele zajęły. Ma 3 cele puste, no i 3 puste cele jakby nie zostały zajęte. 2 samczyki siedzą na ziemi, na siodełku, na jakimś tam miejscu, bo po prostu nie zajmują, a jeden zajął, ale dostał w pieprz od starego, bo ma starego samca, który ma 2 cele. Miał kiedyś jako roczniak 1 celę, potem przeniósł się do innej, stamtąd lotował, a teraz na wiosnę mu się przypomniała Teraz mu się przypomniało właśnie o tej drugiej celi i roczniak tam weszedł, a on go zlał niemiłosiernie, wywalił z celi. Zresztą taką sytuację kolega tam miał w 2 celach, w obu skończyło się to, tak powiem, krwawą jatką. Cała cela zakrwawiona od krwi, przy czym w jednej celi wygrał roczniak ze starym, a w tej celi wygrał stary. Co więcej, no właśnie te bójki, jak to się mówi, nie jeden hodowca starszy to rozumie, że robi się bójki, nawet właśnie jak się wpuszcza te gołębie, paruje, to trzeba się z nimi troszkę pobić. Nie jeden hodowca już się wypowiadał, że nawet uszkodził jakiegoś gołębia, złamał mu skrzydło, a nawet no jest radykalne, no nie powinno tak być, ale że no uszkodził, powiedzmy, uszkodził, także trzeba właściwie z tym też postępować logicznie, troszkę tam trzeba poszarmotać, troszkę, tak powiem, udać, no ale tę siłę trzeba też zrównoważyć, więc nie pozabijajcie swoich własnych gołębi w takich bójkach, bo już różne wypadki się zdarzały, że ktoś klepnął i się to źle skończyło, także zawsze trzeba z umiarem siły wmierzyć, no i po prostu toczy się bójki. Najważniejszą rzeczą jest taką, że jak się przydziela tym młodym samczykom, czy w ogóle jak się przydziela te cele, to ten samczyk musi chcieć jej bronić. Jak już jej broni, to już połowa sukcesu. No ale wtedy trzeba w tym gołębniku puścić stare samce do tych roczniaków, no to wiadomo, on tam przypomni sobie, gdzie miał cele, jak jeszcze miał 2 pozajmowane, wskoczy do niej. Roczniak zaczyna się bronić, no ale jak jest słabszy, dostanie 2 razy dziobem i go wywali. No jak już go raz wywali, to takiego psychicznie roczniaka psychicznie sturbowanego ciężko potem znowu wsadzić do celi. To samo jest zresztą z parowaniem, że jak zamkniemy w takiej celi i samiec pobije samicę, to już daremny pomysł, żeby je parować, bo samica ma uraz do tego samca i po prostu trzeba jej dać innego samicę temu samcowi, bo to jest takie błędy, które każdy z nas popełnia. I każdy, no może nie każdy, które popełniamy hodowcy i niestety tak się zdarza. I tutaj chodzi o bójki i w jaki sposób można takiego agresywnego samca, no bo też nie jesteśmy w stanie cały czas być w gołębniku, więc jak pierwszy moment puszczamy te gołębie, to po prostu trzeba z boku patrzeć. Jak młody samczyk broni celi, stary wskakuje, no to trzeba go złapać za nóżkę, za skrzydełko tego starego i lekko ciągnąć za to skrzydło, za tą nóżkę, żeby ten młody go bił, nawet przytrzymać przy wejściu i niech go leje. I on musi dostać po prostu lejty, ale tak pod naszą kontrolą. I on tam drugi raz za chwilę chce wskoczyć z ziemi, to czasami ręką go trzeba tak delikatnie klepnąć, żeby tam nie trafił. On myśli, że tam ten młody go bije. Jak wskoczy, ważne, żeby ten młody bronił tej celi, żeby wstawiał opór. Jak stawia opór, to już jest połowa sukcesu. Pomoże mu się za nóżkę, za skrzydełko podciągnie, a on się coraz pewniej poczuje, coraz pewniej, a ten coraz mniej pewnie i odpuści. Jak jest strasznie agresywny samiec, stary, a nie możemy być cały czas w gołębniku, to ja robię taki manewr, ale trzeba tym potwornie uważać, ponieważ jak się zapomni, to może się skrzywda stać samcowi i mu nawet palec usnąć. Ja przywiązuję 1 palec, czy nawet 2 w brutalnych przypadkach, 2 palce gumką do obrączki i że stary samiec traci stabilność. Poza tym, no wiadomo, to jest nieprzyjemna pozycja, cierpną nogi. On w ogóle się czuje niepewnie, jak go to troszkę, tak powiem, przetarmosi, siedzi w swojej celi później. Wiadomo, zrobię tak, że go najpierw mu to tak jakby go skrzywdzę trochę, że mu to
przywiąże, on troszkę traci równowagę, to ten młody samczyk łatwiej mu się go bije, a poza tym to go zaczyna boleć. Wiadomo, trzeba to tak zrobić odpowiednio, żeby mu ten palec i noga nie uschła. Zaczyna go to boleć i on pilnuje swojej celi, bo on się nie czuje pewny. On się czuje, tak powiem, fizycznie słabszy i on ledwo siedzi w swojej celi. Zaś takiego samca starego zaś trzeba w drugą stronę uważać, żeby go zbyt nie zmaltretować, bo może być tak, że on w ogóle dostanie psychicznego załamania i obije go kolejny samiec, nawet swojej nie broni. Także no tu jest bardzo taka wyczulona granica między tym, jak tym roczniakom pomagać. W jaki sposób ja to robię, jeśli chodzi o te... uciekały. W jaki sposób chciałem któregoś złapać, żeby na jego samola pokazać. Także tu pokażę na nóżce. Tutaj ten palec, ten najkrótszy, ten, zakładam gumkę i on musi chodzić na tych 3 palcach, czyli nie ma tego palca do podporu i ten palec jest doklejony tutaj na obrączce. Teraz nie mam, ale akurat jest taka potrzeba. Gumka recepturka, tu zapazurek, tu ma palec przygotowany, delikatnie i po prostu zwykle jedna nóżka wystarcza, ale w skrajnych wypadkach zdarzyło mi się, że obie nogi samcowi, tak powiem, lekko zostawiłem go na 3 palcach, a on wtedy chodzi jak kaczka, bo nie umie sobie podeprzeć, nie czuje równowagi. On wtedy równowagi nie czuje. Teraz nie mam takiej potrzeby, żeby to robić, ale to już jak hodowcy przydzielają. Jak wpuszczę, to może za jakiś czas jeszcze to pokażę. On po prostu taki samiec wtedy, nie robię tego roczniakowi, tylko staremu. Robię to samcowi, któremu chcę, żeby stracił celę, że zajął sobie 2. No i zależy mi na tym, żeby sobie stracił tą celę. Tam akurat doradziłem chłopakowi, bo na dodatek się okazało, że ten gołąbek, którego posiada, który ten 2 cele sobie zajął, to jego najlepszy lotnik z 10 konkursami. To powiedziałem mu: chłopie, zostaw tego gołębia, nie bij go, bo gołębia z 10 konkursami się nie bije. Jeśli to jest twój najlepszy gołąb, to już jak te 2 cele. Mój najlepszy gołąb to wszystkie nie mogą mieć, a ten najlepszy mógłby mieć 2 cele. Najwyżej jedną bym mu przytkał, ale bym tam żadnego intruza nie dawał. No bo dla wyjątkowych gołębi wyjątkowe traktowanie. Skoro jest tak uparty, że ma tą drugą celę, to można w jakiś sposób tam wykorzystać. Jeszcze kolega pytał, co zrobić, żeby lepiej lotować. No jeśli ma lotniki z 10 konkursami, robią mu wszystkie loty. Wniosek jest prosty, na tyle dobrze postępuje, że są gołębie, które potrafią zrobić 10 konkursów, potrafią siadać czołowo z każdego dystansu. To właśnie też apel tutaj dla młodych hodowców, skoro mają parę super lotników, no mając 10, no to nie jest jakiś słaby hodowca, to super gołąb już. Ma takie gołębie wybijające się, no to prosty wniosek, trzeba więcej gołębi wybijających się uchować i raczej wszystko robi dobrze, tylko ma jeszcze mało dobrych gołębi i jeśli będzie za dużo kombinował, to może popsuć to, co ma dobrego. Tych wyników wcale nie robić, tylko konsekwencje robić to, co robił, karmić tak jak karmił, a wychowywać młode z najlepszych swoich gołębi. Ewentualnie coś spróbować dokrzyżować do tych gołębi, ale rozhodowywać tą najlepszą rodzinę, najlepszą linię, najlepsze gołębie. Po nim trzeba puścić dzieci, po ich rodzicach trzeba puścić rodzeństwo i jak coś się sprawdza, to na tych gołębiach po prostu trzeba zabazować i tyle. No i to jest cała, nie ma złotego środka, złotego saszetki, że podamy jakąś super saszetkę i zaraz dzięki tej super saszetce będziemy mieli super wyniki, co niestety, no trzeba się dobrych gołębi dochować.
jak się jakaś ten gołąb leci, jeszcze hodowcy czasami do mnie dzwonią, że leci im super gołąb, jego dzieci super lecą, no to idealna sytuacja, żeby z tej rodziny po tych dzieciach hodować, po tym oryginale hodować i po prostu trzeba te gołębie, co nam się sprawdzają, rozhodowywać, a te, co po prostu są, bo są, trzeba wycofywać ewentualnie do tej rodziny naszej, co super nam siada, no coś spróbować dokrzyżować, bo wiadomo, na jednej linii się nie pojedzie, coś tam do parowania do tych gołębi trzeba dołożyć, jeśli pozostałe własne są słabe, to trzeba szukać, coś przynieść, coś pokrzyżować i też nie trzeba robić tego za majątek wielgachny, ponieważ też właśnie miałem i na wystawie sporo hodowców się, tak powiem, umawiało i tutaj jest właśnie taka, wiadomo, gołąbki odchowane, gotowe, no to koszt wychowania też kosztował i tak dalej, no ale najtaniej to przecież jajka sobie można wziąć, tak jak ja nie będę hodował wszystkich młodych, czy jak jest suche wdowieństwo, no to nawet 2 razy jajka są do wzięcia, podłoży się sztuczne, jak ktoś nie hoduje tych młodych. Trzeba się dogadać z dobrym hodowcą, sparować w tym samym terminie, podjechać sobie, wziąć sobie te jajeczka. Na pewno załatwi się to kosztem. Także jak tu ktoś powie, że trzeba masę kasy włożyć i tak dalej. Jeśli ktoś, tak powiem, jest obrotny i gdzieś tam dobrze poszuka, to jak najbardziej takie możliwości są. Zresztą od lat mnie też hodowcy biorą, bo z Czech i tak dalej. Tu bo blisko do Czech mają młódki na podkładkę, bo jak ja chowam po jednym młodym w gnieździe, no to ten drugi wiadomo jest do selekcji, bo nie chowam po 2. Jeśli po wdowcach chowam młode i znoszą drugie jajka, których już po lotowych gołębiach się nie wychowuje, no to tak naprawdę te jajka są do usunięcia i te jajka są po prostu odstępowane hodowcom, no to wiadomo, że to jest też bezproblemowo i można sobie na pewno w tańszej kwocie, cenie załatwić dobry materiał. Nie jeden hodowca tak robi, nie jeden te drugie jajka wyrzuca, jak komuś nie zależy. Wiadomo, trzeba sobie je odchować, trzeba sobie odpuścić troszkę loty, trzeba sobie mieć mamki, bo ten drugi wychów młodych, no i młode i loty, no na coś się trzeba zdecydować, czyli postawić na przykład na rozród gołębi, masz parę starych, no to jakby zamiast lotować hodujesz se młode, no to jest coś za coś, nie ma. Każdy by chciał dzisiaj dostać na gotowe, dostać młode, najlepiej od razu do lotu i najlepiej, żeby mu od razu mistrza zrobiły z efektem, z gotową receptą, w jaki dzień co podać, jaki środek, jakie środki, jaka karma, gotowa recepta, gotowe gołębie i najlepiej jeszcze, żeby mało pracy z tym było, tak? No to jest niestety mnóstwo osób tak robi, sami swojej roboty nie włożą, a gołąbki wezmą, 1 czy 2 kupią i oczekują złotych gór. No a to nie jest tak prosto, a ich własna praca, żaden gołąb im nie leci, a najszybciej tacy, tak powiem, psują innym opinię, że coś nie leci, coś się nie sprawdza. Ledwo wzięli gołębie, jeszcze sezonu młodych nie przylecieli całego, a już stwierdzają, że od tego hodowcy gołębie się nie sprawdzają. Ja uważam, że 3-4 lata trzeba, żeby coś powiedzieć. Gołąb się zgubił koło domu, zgubił się na wywózce, bo ten hodowca ma głupie gołębie, bo moje się na wywózce nie zgubiły, a ja po prostu inaczej zawsze podchodziłem. No, jak mi się zgubił jakiś gołąb, co przynosiłem, to raczej plułem sobie w twarz, że ja tego gołębia zgubiłem, bo mi było szkoda, bo nie wiem, może złe podejście, ale mi było szkoda po prostu jak jakiegoś przyniesionego i jakoś w pierwszej kolejności się na niego patrzyło, czy jest,
czy wrócił, czy na oblocie jest, a tu czasami na oblocie, chociaż kołodziej powtarzał, że mądry gołąb wie, z jakiej dziury wyszedł. Ale no swoich jest ileś, no więc tak jakby ma się i rodzeństwo i masz przyniesionego jakiegoś, no ci zależy, żeby był. Mi przynajmniej zależy, żeby był, żeby przelotował, żebym mógł z niego młode pociągnąć, żebym mógł go jakoś przetestować, żebym tą nową krew mógł wprowadzić. A jedni do tego podchodzą tak jakoś straszliwie. Przyniósł, zgubił się, głupi był. Może jaszczą go zrobił i robi już opinie hodowcy, że nie mówię, że po prostu ma głupie gołębie, bo one się pogubiły koło domu, to były głupie. One się pogubiły na pierwszej wywózce, to były głupie. No, czasami one są w innym wieku, czasami są młodsze. Jak słyszę, jakie ludzie cyrki wyprawiają, biorą gołębie, gołąb jedną lotkę zrzuci i okazuje się, że oni tym od razu lotują. Też miałem takie przypłatki, aż włos się wierzy. Gołębie wzięte, ledwo na dach wyszły, od razu ze swoimi wywiezione. Czasami cud, że te gołębie wracają w ogóle jak hodowcy, no i nawet wyniki robią, bo i lotniki, ale miałem parę takich przypadków, że hodowca dzwoni, a on je powywoził, bo tak powiem, czasami ktoś tanio kupił, to sobie tych gołębi nie ceni, że się mu dobre gołąbki zaoferowało i piszczaki z jedną ściepaną, 2 ściepanymi. No ja jak mam ich rodzeństwo też tak robię, ale no mam wychowanego, nie zależy mi, żeby zostawiać na przykład, jak zgubię, to zgubię, no moja sprawa, trudno, no po to był, żeby był do lotu, do drużyny. Nie chodzi, żebym sobie do rozpłodu zostawiał jakieś późniaki. Robię to świadomie, podejmuję świadomie ryzyko, że takimi późnymi gołąbkami lotuję. Ale zakładam, że jak ktoś od kogoś przynosi gołębie, od kogoś jeszcze z lepszymi wynikami do wzmocnienia własnej hodowli, to kurczę, ja szanuję te gołębie, ja staram się zadbać o nie bardziej niż o własne. Próbuję, bo jeśli coś przyniosłem, to był świadomy wybór świadomych gołębi od hodowcy, który ma wyniki, które chce te gołębie, od hodowcy, któremu też ufam, że dostałem dobre gołębie, bo gdybym mu nie ufał, to bym tych gołębi nie brał, więc że dostaję to, co oczekuję, więc jeśli ja wychodzę z tego założenia, że ktoś mi przekazał to, co ja chciałem, tak choćby zajechałem, nie wiem, w 19 roku do kolegi, powiedziałem, chcę z tego i z tego, przyniósł mi klatkę młodych, dał wybrać z grupy młodych, jeszcze sobie wybrałem w ręce tego, to biorę. Tak samo u Tadeusza Pałki przyniósł grupę młodych, nawet nie brałem rodowodów, nie pytałem, były młode, dał do ręki tego biorę, tego nie, później dopiero rodowody były, najpierw były gołębie. Tak samo w sumie rodowodów u palucha nie brałem, tylko były gołębie, później dopiero w zeszycie z czego się wywodzą. Chciałem od określonej linii, z linii Hirnów, akurat wtedy te gołębie z jego ogólnie dopiero wchodziło, że to są jego najlepsze gołębie rozpłodowe, najlepsza linia, więc w tym pierwszym roku dostałem po super ptakach, które właściwie nawet są ogólnie ciężko dostępne, żeby coś takiego dostać. Ale ja chciałem gołębie, jeszcze przyniósł mi, wybrałem sobie z grupy gołębi w klatce przyniesionych 1, 2, nie wiem ile tych klatek było. To żona tam, pani Bożena Paluch, to ona te gołębie łapała. To też trzeba powiedzieć, z Marcinem piliśmy herbatkę czy kawę, a gołąbki przyniosła żona i się powybierało. To były pierwsze ptaki, nie na rodowód, nie na to co mi pasowało, ale ja powiedziałem, z jakiej linii chcę, takie i takie gołębie. No i w kolejnych latach właściwie tak samo to wyglądało. To samo i ja w ten sposób u Pałki tak samo byłem, gołąbki wybrałem sobie, więc zakładam, że jeśli ktoś po prostu mnie traktuje fair, też w takich hodowlach biorę gołębie, to ja cenię te gołębie, dostałem co chciałem
i dbam o te gołębie, dbam o nich rozród, o to jak je wykorzystać, więc na pewno też mógłbym je rzucić do lotowania i może w głupi sposób zgubić. Zawsze te przyniesione gołębie mają trochę ciężej. Można lotować oryginałami, bo wspomniany na moim filmie i wywiad był piękny z kolegą Dobrzańskim. Warto posłuchać, że on też przyjechał po gołębie, wziął grupę gołębi, bo zakładał, że biorąc grupę gołębi od hodowcy dostanie po pierwsze taniej, bo bierze więcej i jak to mówi pospołu, no to tam będą i te asy i te średnie, tak by kupił jednego, dwa. Mówi, wydał dużo kasy, ale zakupił, mówi, całą partię bierze tych gołębi i powiedzmy nawet w dobrej cenie tam miał też te młode po tych asach. Także normalnie jednego, dwa po asie zapłaciłby na przykład za 3 wybrane gołębie po asach niewiele mniej pieniędzy niż na przykład kupił 15 ogólnie, no bo te po asach jakby się stargowały, biorę całą tą grupę i tam taka i taka kasa i nie mała, ale przy większej ilości pole do popisu do negocjacji. No i w ten sposób sobie pozałatwiał hodowlę z 4 hodowli, te gołębie krzyżował i od razu dostał pracą własną, bo mówi nie spoczął na laurach. Tam jedni różnie patrzyli, ale warto posłuchać, co on powiedział na moim jednym z filmie z wystawy ogólnopolskiej ostatnim, bardzo mądre słowa. On nie zazdrościł, zresztą mówił, że ma super też atmosferę koleżeńską w swoim oddziale, że mu dopingują i nawet stoisko miał z tego powodu, że koledzy z oddziału go namówili do tego stoiska, tego chyba na wywiadzie nie mówił, ale on, że nie planował w ogóle. Zresztą jak kiedyś żeśmy poznali pod wystawą przypadkiem, tak jakaś znajomość nasza, wtedy to był czysty przypadek, ponieważ spotkaliśmy się przy wejściu, były czasy covidowe, pożyczyłem mu maseczkę, bo żeby wejść było trzeba mieć maseczkę. Bez maseczki nie wpuszczali, nie było jej, to nie wiem, to była sobota czy coś do załatwienia, miałem pod ręką zapasową, jeszcze wiem, że na Orlenie kupioną, nie wiem z jakiego powodu, ale czy mi dołożyli, czy coś tam, wiem, że jakąś czarną maskę miałem po prostu w woreczku, tak że była nieużywana, więc mu dałem tą maseczkę. Potem żeśmy się spotkali i rozeszliśmy się, potem żeśmy się spotkali na sali przy gołębiach, potem żeśmy się spotkali jeszcze raz tam gdzieś, a najśmieszniejsze na koniec spotkaliśmy się przy wyjściu z sali wystawowej i nie wiem, czy właśnie czy pierwszego dnia i drugiego dnia podobnie, no i tak żeśmy się zgadali, że no kurde, tyle razy się spotykamy i tak doszło właściwie do naszego poznania, do wymiany gołąbkami, zupełnie przypadkowe spotkanie. No i on od tego czasu zdobył 2 tytuły, 3 tytuły w Mistrzostwach Polski. Teraz, żeby nie skłamać, chyba w tym roku mistrzem kategorii A. Był wicemistrzem na młode, mistrzem na młode i znowu mistrzem na kategorię A. Tak, bo tam mówił zresztą 3 puchary za 3 razy w Mistrzostwie Polski. Marzenia mu się spełniły, także i dalej dąży do celu. Też się z niego śmiali jedni, że lotuje tylko na młode, bo 2 sezony na młode, a co na stare, no to teraz ugryzł kategorię A. No także mu tutaj gratulacje i pozdrowienia, ale tak właśnie jego słowa odnośnie początku hodowli bardzo mądre. Wziął z 3-4 hodowli, nie z 20, czyli to, co też mówiłem na filmie mniej więcej. Wziął młode, wziął całą partię, zapłacił, jak to mówi, grubą kasę, 1., 2., 3. z topowych hodowli, gołębnik w dobrych warunkach, no i selekcjonuje te gołębie, pracuje z nimi, ale też nic nie stoi na przeszkodzie właśnie, no jak po kosztach iść, no to jakieś takie młodziki, jajka, też na zasadzie wtedy wziąć z jakiejś hodowli partię jajek, przecież takie jajka na jesień czy na wiosnę to możesz dostać po wszystkich najlepszych lotnikach, taki ten drugi lęk po wdowcach, co jest, sparować w tym samym terminie, odpuścić celoty, materiał można kolosalny i potem tylko własna praca, po prostu nic lepszego myślę, że nie można dostać od hodowcy. Jak ktoś jest w czołówce, to jest czym pracować, czy takie młode,
Ja wielu hodowców znam, większość co hodują po jednym młodym przed sezonem, żeby tych starych nie męczyć. Jeśli to jest dobra hodowla, no to są gołębie wyselekcjonowane do sezonu, przygotowane. Czasami ktoś tam nie paruje tego lotowego gołębnika, one się łączą, że tak powiem, z miłości, ale to nie znaczy, że i dlatego te gołębie są lekceważone, nie są wypuszczane po nich młode, nie zostawiane dla siebie, po prostu, co nie znaczy, te połączenia są złe. Czasami są jakieś połączenia bliższe, krewniacze, ale właśnie do rozpłodu nawet te gołębie się super nadają, bo luźne parowanie powoduje to, że gołębie lubią się łączyć w pokrewieństwie. Właśnie jeśli ktoś puści, tak powiem, na miłość gołębie, to musi zauważyć, że gołębie własne się łączą między sobą, a obce mają bardzo ciężko zdobyć partnera. Ja mam takie doświadczenia, że obcy gołąb jest taki jakby izolowany. Dobrze jak się tam gdzieś sparuje, to fajnie, że pasuje, ale zdarza się czasami, że taki obcy gołąb jest izolowany, nie chce się sparować, nie chcą go gołębie własne, jak się ma jakąś tam już rodzinę, tak jakby on odstawał, on był inny. Gołębia nie poznajemy, a to tak jakby w Polsce, nie wiem, był Chińczyk czy coś, może też budza zainteresowanie jednych, może złe porównanie, ale każdy widzi, że jest inny i to by te gołębie od razu widziały, że on jest inny. Dla nas on jest gołąb jak gołąb, a nasze gołębie widzą, że on jest inny, że on jest obcy i się z nim nie chcą kolegować, parować. Często takie przypadki miałem. Wiem też, że parowanie na siłę też żadnych dobrych efektów nie zdało. Właśnie dobrze, jak ten gołąb się właśnie gdzieś tam z miłości sparuje do krzyżówki, ale często właśnie gołębie się przy takim dowolnym dobieraniu to się łączą właśnie w pokrewieństwie, w bliskim pokrewieństwie. W ten sposób moje inbredy powstały na szaleńca. Po prostu z szaleńcem, córka szaleńca 13 zlała własną matkę, wywaliła ją i sparowała się z ojcem. Jak została przeniesiona do rozpłodu, to pierwszą rzecz co zrobiła, to sparowała się z ojcem. No i wychowałem wtedy w 19 roku inbredy, które mam do tej pory na rozpłodzie. To nie był jej pierwszy przypadek, bo będąc na gołębniku lotowym, 13 sparowała się z własnym synem. Lotowałem tymi gołębiami. Zrobiły super robotę, komplet konkursów tam w lotach młodych, więc wycofałem do rozpłodu te inbredy lotowane, bo to odnośnie też lotowania imbredami miałem wiele pytań. Ja parę razy lotowałem imbredami i one potrafiły i konkursy zdobywać i te gołębie, które lotowane imbredy zdobywały konkursy, to też potem w rozpłodzie okazały się bardzo fajne, bo mam je właśnie, także moje inbredy to tak było właściwie trochę przypadku, trochę potem uznałem, trzeba to wypróbować, jak te inbredy wychodzi, jak ten inbranding i potem krzyżówka, hodowna na linię, no wszystkiego trzeba spróbować, ale prawda jest taka, że pierwsze inbredy to powstały na moim gołębniku przypadkiem, po prostu same gołębie się zimbredowały, a 13 i poszła na ojca i poszła na syna. No i po niej akurat dobre efekty, bo po tych inbredach potem z jej linii i w krzyżówce i z inbredów i na wspólnych gołębnikach gdzieś tam powysyłałem i koledze wysłałem, jednemu, drugiemu, trzeciemu i super się te gołębie pasują, więc akurat 13 najwybitniejsza, czy tam pierwsza z tych wybitnych córek, no i sama się poimbredowała na różne sposoby. I okazuje się, że w wielu rodowodach pochodzeniu gołębi, co się sprawdzają, jest ta 13 lub jej potomkowie. To jest babcią czy prababcią bardzo fajnych gołębi, które gdzieś tam po WG potestowałem. Właśnie też WG kwestia to też taka odrębna zabawa przyszłości. Jeśli ktoś z kolegów będzie miał ochotę, to mogę z nim wysłać w spółce. Ja ufuruję gołębie, dostanie te gołębie za darmo, pod warunkiem, że one jakby trafią na WG, znaczy wręcz ja je wysyłam na WG, więc mogę w spółce z kimś uczestniczyć. Po prostu trzeba wspólnie ustalić WG. Jeśli mi odpowiada, no to ja wychowam gołębie,
Zresztą szczegóły to, w sprawie szczegółów to zadzwonić do mnie na mój telefon 513 812 854. To szczegółowo wyjaśnię tutaj zasady, jakie obowiązują. Że moja gołąbki daję za darmo, a reszta do ustalenia właśnie z hodowcą, jakie WG, gdzie, termin wysyłki i cała reszta, jakie gołębie sobie by tam życzył ewentualnie wysłać. Zawsze są, ja mam jakieś koncepcje, hodowcy też mogą mieć jakąś koncepcję, więc można się tam dogadać, ale tu właśnie z tej 13 dość przyzwoicie się te gołąbki właśnie sprawdzały, więc ja lotowałem też imbredami z 901 mojej. Zresztą było tak, że jedna córka była lotowana, druga była zamknięta, żeby się nie zgubiła. To tak, jedna bardzo dobre wyniki robiła. Obie w rozpłodzie super się spisywały 14 roku. Dzisiaj musiałbym sprawdzić w ogóle, która była lotowana, która nie, bo zapomniałem, tak szczerze powiem. Ale dość często, dużo pytań mam, czy te imbredy, no właśnie te kupowanie też gołębi na papier, gdzie tam rodzice najczęściej, bo to drogie gołębie gdzieś tam kupione, ale dziadkowie, pradziadkowie nie były lotowane, gołąb wychowany na papier, gdzie profesor Kosz nie robił selekcji, to na pewno po takich lotnikach, jak się weźmie te jajka młode, można w wielu przypadkach, a może w większości, wychować większe, lepsze stado, bo jeśli jeszcze się ma na gołębniku coś fajnego włożyć do tych takich imbredów super pochodzenia, no to przynajmniej jedna nasza strona jest lotowa. Jeśli ktoś całkowicie zaczyna, no i takie robi krzyżowania stricte papier na papier, czy ja wiem, coś z tego wyjdzie, no w większości wypadków chyba dobry papier co najwyżej, ale czy w lotowo to przyniesie jakieś efekty, więc wydaje mi się, że czasami zakup z 10 czy pół lęgu byłby w koszcie tego gołąbka i podejrzewam, że kupując pół lęgu hodowcy więcej z tego wyciągniemy niż jednego takiego asa. Jeśli ktoś tam dokłada, no to wiadomo, to ma sens, bo sam jakieś tam gołębie też słynne próbuję, będę testował ale też byłem je wybrać, miałem w ręce, przynajmniej mają te walory, których szukam i też testuję. Zresztą wracając znowu jeszcze do kwestii kolegi Palucha, kupiłem u niego gołębie, ale po gołębiach lotowych, po Queen Bruxelles, która była lotowana, była pierwsza na 2 strefy z Brukseli, 1000 km, oprócz tego była 5. w Polsce w kategorii C. Kupiłem z 39, która była lotowana, z 05. Ja wszystko kupiłem gołębie po gołębiach, nie na papier, tylko na wynik. U Tadeusza Pałki kupiłem gołębie po gołębiach na wynik. I wiele właśnie innych, od Hirna nawet bezpośrednio kupiłem po samicy, co miała 106 konkursów w życiu zrobione, córka i tak dalej. Także nie na papier, na wynik, w ręce, na budowę, na to, czego się szuka. Czego się szuka? No go musi się spodobać. Co się podoba, czasami to jest intuicja, nie wiem co się podoba, po prostu widzisz, czujesz i chcesz tego gołębia i kupujesz, a czasami łapię, tak jak na wystawie przejrzałem ileś gołębi. Z racji tego, że mam za dużo samczyków, chciałem dokupić może jakąś samiczkę. Głupota czysta, wiem. Lepiej się może pozbyć tych samczyków, mieć 3-4 pary na rozpłodzie mniej. No ale taka myśl była, może jakąś samiczkę, ale przeglądając też nie było jakoś czasu. Tak gołębie jak bułeczki schodziły na tej wystawie, że jak przyjechałem z tej pracy po południu w piątek, to już wiele stoisk było przebranych. I to, co mnie interesowało, to już tych gołębi nie było. No a tam potem resztę tak i gadka, i to nawet nie miałem czasu tych gołębi do końca pooglądać, bo musiałem tam przejrzeć. Parę tam przejrzałem, to widziałem, to zaś interesujące były samczyki. Mówię, no bez sensu, jeszcze samczyka przywiozę, jak mam samcy więcej. I tak troszkę się powstrzymałem od tego, żeby te gołębie przeglądać, żeby coś czasami, tak powiem, nie na przywozić, no bo i zresztą po co? I po co? Także takie moje myśli właśnie i hodowlane, i plany.
Z drugiej strony właśnie też błąd może, bo po gołębiach lotowych warto by sobie było puścić młode, a ja właściwie ostatnimi laty zaczynając wszystko się puszczało po lotowych i super gołębie były. Teraz jest ten rozpłód i nie wiem, czy ten rozpłód nie jest kulą u nogi. Co prawda są tam moje lotniczki super. I po tych super moich lotniczkach są dobre gołębie, bo i w czołówce lotników akurat i drugi lotnik oddziału, czy trzeciego miałem w tym roku, czy drugiego, ale jest po mojej lotniczce, właśnie w krzyżówce na gołębia kupionego i tak właśnie najlepsze moje gołębie to po moich lotnikach, razy krzyżówka gołębi coś tam zakupionych, coś stricte z moich, z linii szaleńca, ale też z gołębi lotowanych. A teraz co robię z gołębi lotowanych? Gołębi dla siebie nie puszczam, 5, 6 sztuk, 10 sztuk, bo nie ma miejsca, bo rozpłód zapycha cały gołębnik młodych i zaś się przyniesie z ogólnopolskiej wystawy jakiegoś gołębia, zaś dołoży zaś kolejna para rozpłodowa, a z własnych sprawdzonych gołębi się nie puszcza i to jest z jednej strony kurczę, niezbyt ciekawe. Zastanawiam się, czy to nie jest największy błąd, jaki robię, że powinienem właśnie może częściowo, może odwrotnie, może powinienem z rozpłodu te gołębie młode sprzedać, a z lotowych własnych sobie zostawić. Więc tym bardziej, jak ktoś tam ma okazję od kogoś jajka młode, to nie wydaje mi się, że z dobrej hodowli z lotowych gołębi przyniesie dziadostwo, tylko rozpłód częściowo jest takim rozpłodem testowym. Nie wiemy, co się sprawdzi, co sprawdzi. No chyba, że to są takie bazowe pary super już sprawdzone, że dają te potomstwo i leci dzieci, wnuki. No to jest co innego, ale dużo tych par kolorowych, rodowodowych tak naprawdę to są, jak i u mnie i u większości hodowców, pary testowe. No papier mają fajny. A czy z tego coś fajnego wyjdzie? No czasami kupi się i się trafi, że wyszło i wtedy jeszcze się kupiło w dobrej cenie, bo potem wiadomo, że cena wzrośnie. Nie jeden hodowca, czy to są te przypadki, że słynne gołębie ktoś kupił wcześniej i ma w dobrej cenie albo w dobrej, bardzo dobrej cenie, a dzisiaj są nieosiągalne. Ja też tak trafiłem na długodystansowe gołębie, że kupiłem je w dobrej cenie, a potem się okazało, że był rodzic, mniejsza o to rodowodowo, ale tak, bo mam pełną siostrę, pełnego brata, zwyciężczyni narodowej i tak dalej, tak, no że rodzeństwo mam gołębi, które powygrywały loty narodowe, także z lepszego materiału ciężko od tego hodowcy byłoby przynieść, oczywiście dzisiaj za inne pieniądze niż się mi udało sprowadzić, więc trzeba mieć też trochę szczęścia, że czasami trafisz na takiego gołąbka, że dostaniesz go, kupisz, a potem za rok, 2, 3 gościu ma sukcesy. Okazuje się, że ty masz tego asa i nagle się okazuje, że też on super płodzi i w dużo przypadkach dzięki szczęściu, przypadkowi dochodzimy do gołębi, ale jest to wszystko zawsze pokryte z naszą pracą, wiedzą, zaangażowaniem. Bez tego ani róż i same gołębie nie pomogą. Może na tym zakończę ten monolog. Także trzeba troszkę się pobawić w gołębniku, pobić, posiedzieć i przy parowaniu przypatrzeć, które gołębie się kochają, które się nie kochają. Jak ja to mówię, jak nie ma miłości między nimi, to też tam z tego wiele nic nie będzie. Musi być ta chemia i wtedy dlatego gołębie muszą do siebie pasować, nowa krew musi spasować. Przynajmniej ja, nie mając za dużo czasu, nie utrudniam sobie życia. Kiedyś próbowałem na siłę jakieś pary sparować, dzisiaj odpuszczam. Puścisz czasami inną samicę, idzie od strzała, ten idzie w drugą celę i się udaje. Ale czasami jest tak, że nowo sprowadzone gołębie bardzo ciężko wychować z nich młode, bo one po prostu fizycznie, kurka wodna, nie chcą się łączyć z niektórymi i tak to bywa. Także życzę dużo pracy, cierpliwości, zdrówka. Rozgadałem się, tyle w dzisiejszym odcinku. Dobry lot. Pozdrawiam, napiszcie komentarze.
o czym byście chcieli, jakie filmy pooglądać, ogólnie jakąś tam opinię możecie w komentarzach wyrazić, gdzie lotujecie, jak długo lotujecie, jaki jest wasz staż hodowlany. Napiszcie w komentarzu, chętnie zobaczę, jaka grupa osób ogląda moje filmy i kto wytrzymał do końca, też daje tradycyjnie komentarz. Dobry lot. Jednego samczyka i pokażę, jak to dyscyplinowanie wygląda. To, co jest oczywiste dla mnie, może nie dla każdego. Takie gumki małe od córki mam. Rozszerzam je. O. I ten palec. Tutaj za paznokieć. Obwijam. Co z tą ostrością jest nie halo? Coś się znowu jakaś automatyczna ostrość włączyła. I w ten sposób na jedną nóżkę. To samo na drugą nóżkę. Tutaj paluszek przytwierdzimy. O, w ten sposób ma nóżki. I taki samczyk, on musi stać na tych paluszkach i nie może się w czasie bójki podpinać tym tylnym palcem. Czuje się też słabszy i oddaje wtedy cele. Także taki mój sposób na gumkę. Trzeba z tym uważać i w odpowiednim czasie zdjąć. No żeby po prostu mu palec nie usechł, jak się to mówi.